Siemanko, witam Was z kolejnego odcinka na kanale Świat Hannesa. Widzę, że Wam podobała się Jordania, także stwierdziłem, że zrobię dla Was odcinek podsumowujący ten wyjazd do Jordanii. Opowiem Wam, jak ta Jordania zrobi za w miarę dobre pieniądze, żeby za dużo pieniędzy nie wydawać. Także zapraszam do oglądania. Dobra, na początku zacznę od tego, że za jednego dinara jordańskiego trzeba wydać 5 zł 65 groszy. Ja wiem, ktoś by sobie mógł pomyśleć, kurczę, arabski kraj, powinno być tanio. Tak jak mu powiedziałem w odcinkach, że niestety Jordania do najtańszej nie należy. I dlatego chcę do Was ten odcinek zrobić, żeby Wam pokazać, że możecie troszkę pieniędzy zaoszczędzić i wcale nie będziecie musieli aż tak dużo pieniędzy wydawać. Pierwszą rzeczą, jaką musicie kupić przed wyjazdem do Jordanii, to jest Jordan Pass. Jordan Pass kosztuje 70 jordańskich dinarów i to jest koszt 395 zł. W tym mocie wiza i 40 atrakcji, do których będziecie chcieli wejść. Wszystkie wejściówki, oczywiście nie wliczając transportu do tych miejsc. Także płacicie tylko 70 dinarów, a jakbyście chcieli osobno to płacić, to już Wam to podliczą, bo zrobię taki przelicznik wszystkiego, ile byście zaoszczędzili. Także przyjeżdżacie do Jordanii, powiedzmy nie macie Jordan Pass, 40 jordańskich dinarów kosztuje wiza. Kolejna rzecz, jedziecie do Petry, płacicie 60 jordańskich dinarów za osoba dorosło, wejściówka do samej Petry. I policzyłem 20 atrakcji, tylko wejściówki i policzyłem średnio 5 dinarów jordańskich za jedna wejściówka do atrakcji. Oczywiście w niektórych jest drożej, ale ja już po prostu policzyłem to takie średnie, wychodzi 100 jordańskich dinarów. Także summa summarum wychodzi 200 jordańskich dinarów i to jest koszt 1129 zł. A kupując jordański pas wychodzi WOS 395 zł i zaoszczędzacie 734 zł na jednej osobie. Pomyślcie teraz, przyjeżdżacie z rodziną, dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci i ten koszt jest naprawdę wysoki i naprawdę opłaci się wziąć ten Jordan Pass, bo już jak to sprawdzę na wszystkie sposoby i właśnie, że to ekstra dzisiaj do Was to policzył i naprawdę wychodzi bardzo dużo oszczędności na tym. Czym podróżować po Jordanii? Wydaje mi się, znaczy my wzięli auto i wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, bo nie jesteście uzależnieni od niczego i możecie jakkolwiek dojechać. A w przypadku Wadi Rum, czyli tej pustyni, na której my byli, to trzeba dojechać do miejsca, z którym Pan się z Wami umawiał. Tam autobusy na bank nie jeżdżą i myślę, że byście mieli problem, dodatkowe koszty, a koszt naszego auta wyszło jakoś 120 euro na cały tydzień, także uważam, to nie jest dużo. I do tego jest oczywiście depozyt, który był wartość chyba jakieś niecałe 400 euro, chyba 360, coś takiego, ale oczywiście ten depozyt Wam zwracają. Oczywiście musicie pamiętać, żebyście wzięli kredyt kart, żeby Wam ten depozyt pobrali, bo na zwykłej karcie debetowej Unii tego nie chcą pobierać, ino na kredyt kart. Jak się jeździ po Jordanii? Powiem szczerze, nie ma źle. Jak ktoś w miarę jest ogarnięty na drodze, to nie będzie nie miał problemu. Jeździ się dużo lepiej niż w Egipcie. Jak żeście już jeździli po Egipcie, to już po Jordanii nie będziecie mieli żadnego problemu. Także jest spoko. Jedynie jest troszkę, wam powiem, troszkę tak średnio jeżdżą w stolicy, w Amanie. Tam trzeba fez uważać. Na reszta druga już jest spoko, tam nie ma problemu. Po tych wszystkich zadupia tam się jeździ bez problemu. Także nie musicie się bać jazdy po Jordanii. Jaki jest koszt taksówki? My brali taksówkę Inoros do centrum Ammanu, tam było jakieś 9 lub 10 km do przejazdu i pannom wziął 5 jordańskich dinarów, to jest 28 zł. Pamiętajcie o tym, żeby ustalić cenę przed zanim wejdziecie do taksówki, żeby potem Wam ktoś nie powiedział, że musicie zapłacić 3 razy tyle. Teraz Wam powiem na temat, troszkę na temat Petry, na co musicie uważać lub jeśli chcecie, możecie to wziąć. A mianowicie przyjeżdżacie pod główną bramę Petry i wchodząc główną bramą musicie przejeść 8 km, jeśli chcecie całą tę trasę zrobić i 8 km z powrotem, to macie 16 km. Możecie to skrócić, bo przed główną bramą są nagabywacze, którzy będą chcieli Was zawieźć i na sam koniec i stamtąd zaczniecie Wasz trip, czyli z końca zrobicie na 8 km, wrócicie do głównej bramy. Nie musicie tego całego iść,
ale to nie jest tanie, bo trzeba zapłacić 30 jordańskich dinarów. Także ja stwierdził, że tego za to płacić nie będę, bo jakże mu powiedział, że my za taksówkę zapłacili za 10 km 5 jordańskich dinarów, to pan nie wiedział, co mu powiedzieć. No wiesz, ja wiem i nie dam się naciągnąć, także zależy od was, możecie zapłacić za to. Jedni mogą jeszcze więcej chcieć, także uważajcie na to, bo niestety pod takimi atrakcjami zawsze chcą od was hajs wyciągnąć. Jeśli nie lubicie chodzić, jest to spoko, bo zawożą na sam koniec i oglądacie całość i robicie tylko 8 km. Ale jeśli lubicie chodzić, uważam, że fajnie zrobić ta trasa no jest 16 km, ale możecie fajnie się przejść i naprawdę jest to fajnie oglądać. Także uważajcie na to. Kolejna atrakcja, którą byście chcieli obejrzeć po przyjeździe do Jordanii, to jest Wadi Rum, czyli ta pustynia, na której my spędzili nocka. I teraz są dwie opcje. Możecie wziąć nocka, tak jak my, i przejazd jeepem, lub przyjechać, nocki nie brać i tylko przejazd jeepem. To zależy od was. A czemu mówię o tym godą? Bo zanim wyjechali do Jordanii, oglądałem to na booking.com. Tylko tam nie pisze, jak tam dojechać, czy was ktoś odbiera, nic na ten temat nie ma. No możecie tam jakieś maila napisać, ale ja do jednego gościa napisał i ogólnie mi nie odpisał, nie wiem, czy tam byli dużo roboty mieli, dużo turystów, nie wiem, nikt mi nie odpisał i stwierdziłem, że zostawiam to i ogarnę sobie to po przyjeździe do Akaby. No i tak się też stało, przyjechaliśmy i poszedł do tam takiego lokalnego biura się dopytać i pan nam powiedział, że to kosztuje od 200 do 300 jordańskich dinarów. Stwierdziłem, że go do masakra, na noc tyle pieniędzy, chyba go głowa boli. No i stwierdziłem, że nie będę za tyle płacił, no i zabukowałem sobie to z booking.com. Zapłaciłem za to 27 jordańskich dinarów, 150, chyba 6 zł wyszło. To jest na dwie osoby oczywiście, ze śniadaniem. I po zabukowaniu na booking.com odzywał się do was pan, z którym będziecie pisać na WhatsAppie. I tym pan się pyta, czy chcecie obiad, takie tam pierdoły, czy chcecie wyprawę tym jeepem, takie rzeczy. I do czego zmierzą? Chcę wam pokazać, na czym możecie pieniądze zaoszczędzić. Ja zapłaciłem po przyjeździe tam na miejsce, wziąłem obiad za 15 dinarów jordańskich i wziąłem sobie wyprawę tym jeepem na dwie osoby za 100 dinarów jordańskich. Troszkę udało nam się utargować i wyszło to jakoś 140 w całości, 140 jordańskich dinarów. Także widzicie, możecie kupę pieniędzy zaoszczędzić, bo ja bych ogólnie nie wziął sobie tego w sumie na własną rękę i sumie tego nie zabukował, no to by z pewnością mnie naciągli na 300 dinarów. I oni wszyscy pokazują, że to są piękne te namioty, takie półokrągłe, a na koniec przyjrzycie na miejsce i was wciepnie do jakiegoś innego namiotu i co zrobicie? Nic nie zrobicie, a zapłacicie tyle pieniędzy za to, że oby, nie wiem, kurczaka wyście byli. Dlatego uważam, że najlepszym sposobem, oczywiście jak bierzecie auto w Jordanii, bo sobie możecie sami dojechać, zabukujcie się to z booking.com, dostaniecie lokalizację, dojedziecie na same miejsce i nie musicie płacić za transport, także uważam, że to jest chyba najlepsza opcja do tego Wadi Rum. Dobra, teraz wam troszkę opowiem o cenach jedzenia, ile co kosztuje, bo my w Amanie mieliśmy half board, czyli obiad, kolacjo, także tam my za bardzo jedzenia nie kupywali, ale przyjeżdżając do Akaby tylko mieliśmy śniadanie i także wam pokazywał na filmie, na dole był takie ogólnie z jedzeniem, także zapłaciliśmy w sumie za dwie osoby, no bo to były dwie porcje ryżu po pół kurczaka, czyli całego kurczaka my wzięli. Były do tego jakieś sałatki i za to my zapłacili 11 jordańskich dinarów, to jest jakieś 62 zł, także widzicie, nie jest to mega drogie. Jak idziecie do sklepu, chcecie się kupić jakieś bułki, nawet cały taki zestaw w worku, było tam, nie pamiętam ile tych bułek w sumie było, ale dosyć ich było dużo, to zapłaciliśmy to za jednego jordańskiego dinara, także naprawdę to jest 5 zł, w sumie 5 z drobnymi. Nie jest to mega drogie. Jakbyście chcieli żywić się na własną rękę, nie wychodzi to tak mega drogo. Po restauracji na pewno będzie dużo drożej, ale niestety o restauracjach wam nie powiem, bo tak jak bym powiedział, był Ramadan i niestety te restauracje były zawarte, dlatego my po takie restauracje bardzo nie chodzili, bo były w ciągu dnia pozamykane. Ile kawa kosztuje? Kawa też w sumie nie była drogo, bo nawet w jakichś tam miejscach takich turystycznych kosztowało to 2 dinary. 2 dinary to jest 11 zł. Także uważam, też to nie jest mega drogo. Tak to mniej więcej cenowo wygląda. Ile nas wyszły hotele? Także pierwszy hotel był w Amanie. Wzięliśmy go na 2 nocki i no pamiętajcie o tym, że to był half board.
Oczywiście ja go wziąłem ze względu na to, bo że on też opowiadał, ze względu na to, że był Ramadan i boję się, że po prostu nie będzie kaj co zjeść. Wyjadąc tam i nie ma Ramadanu, restauracje będą potwierane i myślę, że na pewno coś taniej zabukujecie, bo same hotele nie były aż tak drogie. Także nasz ten hotel za 2 noce z halfboard wyszło 174 jordańskie dinary, to jest 983 zł. Tak powiedziałem, było w tym jedzenie. Drugi hotel, który mieli zabukowany, był w Akabie. W Akabie my mieli na 4 noce i ten hotel nas wyszło. A ten hotel był tylko ze śniadaniem, to nie był halfboard, bo w tym hotelu nie było opcji z zabukowaniem z obiadem, bo oni po prostu nie serwują obiadów. I ten hotel nas wyszło 212 jordańskich dinarów, czyli to jest 1196 zł za 4 noce ze śniadaniem. Akaba to już jest takie bardziej turystyczne miejsce. Dużo ludzi tam przyjeżdża i też nurkować to. Dlatego niestety szukałem najtańszego i w sumie to chyba był jeden z tańszych takich hoteli, powiedzmy jakichś takich normalnych. On chyba miał 4 gwiazdki albo 3, już teraz nie pamiętam. Kurczę, nie pamiętam, czy on miał 4 czy 3, no nieważne w sumie, ale niestety przyjeżdżając tam musicie mniej więcej takie ceny się spodziewać. Pamiętajcie o tym, że my byli w marcu. Przyjeżdżając w lipcu, przypuszczam, że te ceny też będą droższe. Logiczne, no jest sezon, także musicie się spodziewać wyższych cen. Przyjeżdżając do Akaby, Akaba jest takim powiedzmy miastem turystycznym. Możecie sobie wziąć różnego typu atrakcje, typu przejazd z łodzią ze szklanym dnem. To było jakieś tam 15 minut, on przepływał z Wami na jakieś tam rafy koralowe, pokazuję Wam tam. I koszt to był od 5, bo się tam pytał tych ludzi, co tam właśnie wynajmowali te łódki, od 5 do 10 jordańskich dinarów i to jest od 28 do 56 zł i to była chyba cena za osoba. W sumie tylko, że się kurczę nie spytał, ale chyba to była za osoba. Do wszystkich miłośników nurkowania, tak już Wam powiem, ile to wychodzi. Ja zapłacił za 2 nurkowania na Military Muzeum, ale wydaje mi się, że to jest bez znaczenia, jak abyście chcieli jechać. Macie wielką łódź z twardym pokładem, super obiad, woda, kawa, wszystko w tym. No oczywiście butle, nie wiadomo. I jakbyście chcieli, byście swojego sprzętu nie mieli, wychodziło to 110 jordańskich dinarów i to jest 621 zł. Że ja miał swój sprzęt, no to udało mi się 10 jordańskich dinarów zaoszczędzić. Żebych wiedział, że kurczę, tak to wychodzi, że no 10 jordańskich dinarów kosztuje sprzęt, olobych to tego sprzętu by nie targał, no bo to niestety ciężkie jest i bagaż trzeba dokupywać i takie rzeczy. No po prostu tego nie wiedziałem, ale tak to wyłazi cenowo. Uważam, że też w sumie wydaje mi się, że im więcej nurkowań jest, tym na pewno dają większy dyskont, także z pewnością to jest taniej, że no 2 nurki wziąłem, no to taki to w sumie jest koszt. No i najważniejsze na koniec. Wszyscy się na pewno nad tym zastanawiają, no bo Jordania to kraj arabski, czy tam jest bezpiecznie. Ja mogę Wam powiedzieć czystym sumieniem, że jest tam bezpiecznie. Chodziliśmy w różne miejsca i nikt nas nie zaczepiał. Oczywiście tam wiadomo, że przyjdzie do Was się tam spytać, czy weźmiecie to, tamto, no ale my gadamy teraz o bezpieczeństwie, a nie o naciąganiu. Także jest bezpiecznie. Czy bych polecał samym kobietom tam jechać? Wydaje mi się, że tak, że nie jest jakoś tam kurczę, nie wiem, jak może powiedzmy w jakichś tam innych krajach arabskich. Tam uważam, że jest bezpiecznie. No oczywiście wiadomo, no, trzymacie jakichś tam miejsc w miarę, jak są ludzie turystycznych, a nie tam kurczę po jakichś typowych zadupiach łazić. Wiadomo, to nawet w Europie jest niebezpiecznie. Także tak, uważam, że Jordania jest naprawdę bezpiecznym krajem do podróżowania. I naprawdę Wam polecam ten kraj, bo mnie ten kraj naprawdę zauroczył. To jest mój w sumie pierwszy kraj arabski, w którym ja był i na pewno to nie będzie ostatni, a powiem Wam szczerze, naprawdę, że się tam dobrze czuł. No i w tym odcinku już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam jakoś tam na pytania odpowiedział, jeśli ktoś myślał nad podróżą do Jordanii. Może Wam jak to pomoże, zaoszczędzi pieniądze w zapakowaniu hoteli i wszystkiego. Także jeśli jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału, zróbcie to. To będzie motywacja do mnie do nagrywania do Was kolejnych filmów. Życzę Wam miłego weekendu. Zapraszam do kolejnych filmów i pozdro!